Oto praca Salvadora Dali. Fotolitografia Złote Runo lub Dłoń Dalego z 1990 roku z limitowanej serii. Jak mówi jedna z interpretacji, przedstawia ona dłoń Dalego sięgającego po złote runo w formie chmury, by pokazać najważniejszej chyba osobie swojego życia, żonie Gali, przedstawionej jako odwrócona naga postać, istotę świata. W tym kontekście warto dodać kilka słów właśnie o uwielbianej przez Dalego żonie Gali. Nawet gdy nie było jej przy nim, Dali nosił ze sobą laskę jako symbol obecności żony. Plotka głosi, że Dali namalował ją w ponad 800 pozach. Niemniej jednak w historii sztuki cieszy się ona raczej złą sławą. Gala, Jelena Iwanowna Diakonowa, urodzona w Kazaniu, zanim została muzą i małżonką Dalego, była muzą i małżonką francuskiego poety Paula Eluarda. Inspirowała artystów, w tym Louisa Aragona, Maxa Ernsta czy André Bretona. Przez 2 lata Gala i Eluard żyli w seksualnym trójkącie ze wspomnianym malarzem Ernstem. Od 1934 roku stworzyła z Dalim związek trwający do jego śmierci. Gala kierowała ich interesami, choć powiada się, że zwłaszcza po II wojnie światowej spędzała czas przede wszystkim na miłosnych eskapadach z młodymi kochankami i przy stołach do ruletki. Słynęła też z okrucieństwa i mściwości. Nie chciała widywać własnej córki, którą wydziedziczyła z testamentu, i odgrywała się na dawnych przyjaciołach Dalego. Dla hiszpańskiego artysty była jednak, jak można sądzić po jego pracach, kimś zupełnie innym. Niezależnie od swoich relacji z Galą, Salvador Dali pozostaje jednym z największych i zapewne najbardziej rozpoznawalnych artystów awangardowych XX wieku. Był malarzem, pisarzem, dramaturgiem, plakacistą, poetą, scenografem i twórcą biżuterii. Stał się jednym z inicjatorów i twórców nurtu surrealistycznego w malarstwie współczesnym. Miał powiedzieć: moje imię wskazuje na to, że przyszedłem zbawić współczesne malarstwo przed rosnącą tępotą i chaosem. Swojej twórczości Salvador Dali łączył fascynację nurtami awangardowymi z tradycjami malarstwa hiszpańskiego. W ten sposób powstał unikalny styl artysty surrealisty, przesycony jednak symboliką i mistyką. Bez płonącej żyrafy, uporczywości pamięci czy Chrystusa świętego Jana od Krzyża, najsłynniejszych dzieł Dalego, nie da się zrozumieć historii malarstwa XX wieku, a bez psa andaluzyjskiego, którego był współtwórcą, historii światowego kina. Dlatego, mimo plotki o Gali, uważamy, że mamy przyjemność umieścić w naszej ofercie kolejną, oryginalną pracę Salvadora Dali. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl, do działów grafika artystyczna, dzieła sztuki i antyki oraz na prezent. Przypominamy też, że nasz antykwariat został nominowany do Nagrody Miasta Stołecznego w konkursie Ulubiona Księgarnia Warszawy. Zachęcamy zatem do głosowania na nas w tym plebiscycie pod podanym adresem. Zakochaj się w antykwariacie.